Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę Immortals Fenyx Rising. Jest to gra, którą kupiłem trochę z przypadku, bardzo z przypadku, ponieważ ona kiedyś była dodana w takim jakby price bagu w chyba czeskim Nintendo eShopie, gdzie kompletna edycja z wszystkimi DLC była za 11 zł w przeliczeniu na złotówki. Można było płacić polską kartą. No i wtedy właśnie gdzieś tam właśnie wyczaiłem w internecie, że jest taki price bug i nawet pomyślałem, no cena ok, ale co to za gra w ogóle? A, jest cross save, ale to zaraz o tym wspomnę. Kompletnie nie kojarzę, co to za gra jest, więc mówię, sprawdzę. No i trafiłem na recenzję tej gry Quaza, znanego wszystkim, gdzie on powiedział, że jedno zdanie, które mnie kupiło, że jest to klon Ubisoftowy, co prawda, ale klon Zelda Breath of the Wild, którą ja uwielbiam, więc to już mi wystarczyło za rekomendację, żeby kupić tą grę. No i ten price to już był z dobry rok temu, także to nie jest świeża sprawa. No i kupiłem tą grę i ona sobie tak leżała, w zasadzie nie grałem w nią no i jakiś czas temu wyczaiłem promocję na PlayStation Immortal Fenyx Rising na PS4 z darmowym upgrade'em do PS5, gdzie ta gra wygląda naprawdę ślicznie na PlayStation 5 i nówkę folii tej gry na PlayStation kupiłem sobie za, słuchajcie, 15 zł. Na Allegro była taka promocja. Tylko że niestety jest niemiecka okładka. No, ale z przodu nie ma tego zielonego, brzydkiego niemieckiego znaczka, więc nie jest źle. Za 15 zł. No i co jeszcze fajne, że ta gra właśnie ma cross-save'a, więc mogę sobie grać na PlayStation jednocześnie i na Switchu, więc teraz sobie pograjmy na Switchu. Więc tak, no w tej grze już trochę mam pograne tak naprawdę, bo grałem w nią głównie na PlayStation, nie będę udawał, że gram w nią głównie na Switchu, bo jak tylko mam możliwość, to gram oczywiście na PlayStation, ponieważ ta gra na PlayStation w tej wersji PS5 wygląda naprawdę pięknie, no i śmiga w płynnych 60 klatkach. Tutaj mamy 30 klatek. No i niestety jak ja się przesiadam z jednej wersji na drugą, to uwierzcie mi, że czuję to. No i sama grafika również wygląda znacznie biedniej. Znaczy sama grafika, jak się tak spojrzy gdzieś tam w tło, może nie bardzo tu wygląda jakoś źle, ale oświetlenie przede wszystkim robi robotę w wersji na PS5. Więc spójrzmy sobie na mapkę, gdzie ja się chciałem teraz udać. A, tutaj na dół. Dobra, mamy zaznaczony cel podróży. No i gra rzeczywiście jest w dużej mierze klonem Zelda Breath of the Wild. Powiela dużo mechanik z tamtej gry, czyli duży otwarty świat, paski wytrzymałości, właśnie kiedy się wspinamy, szybowanie, tak jak tu właśnie widzicie. Tam mieliśmy lotnię, tu mamy takie skrzydła, bo tutaj cała akcja dzieje się w takiej antycznej Grecji. Więc no w tej grze mam obecnie jakieś 12 godzin przegrane, także czy mało, czy dużo, moim zdaniem nieźle. I przejście całej gry zajmuje jakieś, no zależy jak bardzo chcemy wyczyścić mapę, no ale kilkadziesiąt godzin, może 50, może więcej, zależy właśnie jak bardzo. Zobaczmy. On zasadził. Jakbyśmy znaleźli jakiś kamień, to bym mógł mu przywalić. A zresztą patrzcie teraz, co zrobimy. Kolejny atrybut Zeldy, tak? Czyli kurczę, silna łapa do podnoszenia. Zaraz gościa pokonamy. No już. Został rozwalony. Grafika też taka trochę w stylu Zeldy, nawet ta trawka taka bujająca się na wietrze. Nie wiem, czy to nie jest czasem kurczę Unreal Engine, bo gra wygląda bardzo podobnie do Fortnite'a na przykład.
I tu też jest coś na wzór zeldowych kapliczek, czyli tu są takie szczeliny, gdzie wpadamy i też musimy właśnie wykonać jakieś trochę łamigłówkowe rzeczy, takie małe dungeonki. Czyli to też jest zależnięte z Zeldy. Tylko co Zelda robiła lepiej od tej gry moim zdaniem, to jest przede wszystkim to, że w Zeldzie mieliśmy zbieranie i eksploracja to miała jakiś cel, bo tutaj to tak naprawdę też jest dużo znaczników, jak to u Ubisoftu bywa. Jest co zbierać, jest co zwiedzać, ale generalnie nie wiem czemu to tak naprawdę służy, bo przykładowo jeżeli znajdziemy jakąś broń, to każda broń ma jakąś tam swoją jakąś swoją specjalną funkcję, czyli na przykład, nie wiem, większa szansa na jakieś tam zamroczenie przeciwnika, czy po udanym ataku na przykład przywraca część zdrowia, czy coś takiego, ale generalnie każda broń ma taki sam atak, czyli każdy mieczyk na przykład, który podniesiemy, jeżeli mamy ulepszone mieczyki na przykład, że zadają powiedzmy 40 punktów obrażeń, no to każdy kolejny mieczyk, który podniesiemy, będzie też zadawał tyle samo, więc to trochę bez sensu jest zmienianie broni, bo na przykład w Zeldzie no to właśnie zbieractwo miało sens, bo każda rzecz, którą znaleźliśmy, mogła być teoretycznie inna, mogła być lepsza lub gorsza, a tutaj ulepszając na przykład miecze, czy ulepszając topory, ulepszamy to dla wszystkich przedmiotów. Więc to trochę dla mnie traci sens, bo tak naprawdę mogę całą grę przejść z pierwszym mieczykiem, jaki tylko dostanę w grze i nic. No, wpadliśmy do wody. Dobra, może przeniosę się w jakieś jeszcze inne miejsce, żeby coś tam zobaczyć ciekawszego, bo tutaj jest taka strefa jakby zadania, więc nie bardzo jest tutaj co robić. Może przenieśmy się... Możemy tu się przenieść? Nie. No dobra, to może tu się przenieśmy. Moment, mi się przyciski mylą z PlayStation. No i loadingi w wersji na PlayStation 5 są no, bardzo krótkie, tam trwają po kilka sekund. Na Switchu niestety są zdecydowanie dłuższe. No wiadomo, że te karty SD ze Switcha no, już w dzisiejszych czasach są troszkę przestarzałe i ten ich zapis tam w tempie, nie pamiętam jaki tam był, 10 mega na sekundę czy coś, to już dzisiaj niestety nie robi wrażenia na nikim. No ale generalnie gra jest bardzo przyjemna. Tak jak mówię, gram w nią głównie na Switchu. No i na Switchu, znaczy co ja mówię, gram w nią głównie na PlayStation, bo na Switchu no to tylko jak akurat nie mogę, mam zajęty telewizor czy coś, no to wtedy gram na Switchu, więc ale to jest zaleta właśnie cross-save'a, że można grać i tutaj, i tutaj. Ale generalnie, jeżeli ktoś lubi Zelda Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, to ta gra powinna mu się spodobać, zwłaszcza w wersji właśnie PlayStation 5, bo wygląda bardzo ładnie, naprawdę ma bardzo ładną grafikę, no i stabilne 60 klatek. Bardzo fajne oświetlenie, że jak się wychodzi z jakiejś jaskini, no to tak fajnie nas oślepia najpierw światło i tak dalej. No tutaj właśnie to takie oświetlenie na Switchu jest dość płasko wygląda. Niestety nie wygląda tak dobrze jak tam. No ale w dalszym ciągu jest to bardzo dobra gra, no po prostu. Niektóre, no jest to chamska zżynka z Zeldy, co tu dużo mówić. Wiele rzeczy po prostu jest 1:1 przeniesionych. No ale też wiele rzeczy właśnie Zelda robi po prostu lepiej. Ale go poskładało. O! A to jakiś inny chyba jest. Dobra. No ale to jak widać światełko na wodzie też nie wygląda źle jakoś. Więc jak na Switcha całkiem spoko gierka do trybu przenośnego. No i największa zaleta jak dla mnie, czyli cross-save, że mogę sobie przejść. Tak samo grałem w Diablo 2, że grałem, tylko wtedy grałem na Xboxie, że jak się już nie mogłem grać na Xboxie, to przesiadałem się na Switcha i kontynuowałem rozgrywkę i tak samo robię tutaj, więc tak naprawdę mam chyba z 12 godzin nabite na PlayStation, a na Switchu to może ze 2.
czyli łącznie jest 14, no ale dzięki temu zawsze można zachować jakiś tam progres. A jak ktoś ma tylko Switcha, to mimo wszystko gra mi się wydaje warta sprawdzenia, zwłaszcza, że można ją tanio kupić na promocji. No, priceback był raz i już więcej się nie kupi za tą cenę, ale teraz chyba w momencie, kiedy nagrywam ten film, jest nawet jakaś promocja, że ta gra, tylko że w podstawowej wersji jest chyba za 3 dyszki, a jest to naprawdę ogrom grania, dość przyjemnego. Jak ktoś przeszedł Zeldy i brakuje mu podobnych klimatów, no to wydaje mi się, że warto sprawdzić. Także to jest Immortals Phoenix Rising, czyli Zelda Breath of the Wild w wydaniu Ubisoftowym. Ja polecam. Gra naprawdę miło mnie zaskoczyła, chociaż wcześniej w ogóle o niej nie wiedziałem. Tak jak mówię, kiedy pojawił się priceback, to nawet nie wiedziałem, co to jest. Musiałem sprawdzić, zanim kupiłem. No ale czasami takie właśnie perełki gdzieś tam przechodzą niezauważone i byśmy mogli się o nich nie dowiedzieć. Więc ja polecam, naprawdę fajna gra i niedroga, więc nawet jakby się nie spodobała, to nie ma dużej straty. Dzięki za uwagę i cześć.